Witajcie! W tym filmie opowiem Wam o moim silniku Stirlinga. Najważniejszą częścią tego silnika są szklane strzykawki, które mamy po obu stronach. Strzykawki, które możemy kupić w Polsce, są dość drogie i moim zdaniem nie warto w nie inwestować. Tak jak patrzyłem, to w Polsce można było je kupić za jakieś 50 zł, może 80. Zależy, gdzie będziecie szukać, ale ja te strzykawki kupiłem na eBayu za około $2,5, więc polecam zamówić sobie je z internetu, bo jest o wiele taniej. Strzykawki, które dostaniecie, od razu nie nadają się do użycia, ponieważ tłok chodzi w nich dość ciężko. Tak jak widzicie tutaj. A to jest strzykawka, która nie dotarła do mnie w całości. Jeżeli tym obrócimy, to nie za bardzo się to kręci. Żeby jakoś sensownie to działało w naszym silniku, to musimy tą powierzchnię zaszlifować i ja w tym celu użyłem papieru wodnego P500, a później P1500, żeby to wygładzić. Zanurzyłem to w wodzie i wzdłuż osi szlifowałem w ten sposób, co jakiś czas sprawdzając, jak to porusza się w cylindrze, żeby nie stracić za dużo na szczelności, ponieważ jeżeli za bardzo byśmy to zaszlifowali, to też nie będzie za dobrze. Więc trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy już jest ok. Jeżeli już uznamy, że jest dobrze, to możemy to wykończyć drobniejszym papierem ściernym, żeby trochę lepiej to chodziło. Szlifujemy wzdłuż, żeby nie zrobić jakichś niepotrzebnych rys w innych kierunkach, niż to będzie pracować. Możemy też zaszlifować tą powierzchnię, ponieważ jeżeli będziecie to robić tak jak ja, to kit epoksydowy, który tutaj użyjecie, będzie lepiej się trzymał. Ale o tym Wam za chwilę opowiem. Do jakiego momentu to szlifować? Już Wam pokazuję. Zobaczcie, to jest dość dobrze wyszlifowany tłok. Jeżeli go tak zakręcę, to on się kręci prawie bez oporów. Jeżeli będzie się tak obracał, no i oczywiście lekko chodził do przodu i do tyłu, nie zacinając się nigdzie po drodze, to jest odpowiednio wyszlifowany. To, co tutaj zdjąłem, to ograniczniki, które wykonałem z kostek. Nie wiem, czy to ma jakąś nazwę. Z takich kostek elektrycznych. Siedzą tutaj w środku. Jeżeli to wyjmiemy i przetniemy na pół, to wyjdą nam bardzo fajne ograniczniki. Można to przykręcić na drut i ograniczyć ruch, tak jak ja tutaj zrobiłem. No a do tego można też tego nie przecinać. Możemy w ten sposób zrobić sobie łatwe mocowanie do popychacza, który także możemy regulować. Wystarczy wywiercić otwór w tej części. To też jest część z kostki, tylko że z starego rodzaju, dlatego jest mosiężna, z tego co mi się wydaje. Popychacze są wykonane z drutu. Odległość, która tutaj jest, powinna być na tyle duża, żeby podczas pracy te tłoki za bardzo nie były wyginane w górę i w dół, ponieważ to się może blokować. Tak jak widzicie, tutaj mam otwór, ponieważ było to za blisko właśnie i się blokowało. Wystarczyło, że trochę odsunąłem, przedłużyłem te popychacze i już to zadziałało. Co dalej? W strzykawkach umieściłem pozwijany drut miedziany. Tutaj też jest miedziany, tylko po prostu zmienił kolor od temperatury. I jest to po to, żeby powietrze, które tędy przepływa, szybciej się nagrzewało, w tym cylindrze szybciej się ochładzało. No a do tego w przypadku zimnego tłoka zwiększa to trochę jego pojemność cieplną, więc silnik może pracować dłużej. Strzykawki połączyłem wężykiem silikonowym, a tutaj wzmocniłem go koszulkami termokurczliwymi, ponieważ powietrze, które tutaj dmucha, jest na tyle gorące, że przepalało ten wężyk. Jak widzicie, strzykawki także przymocowałem za pomocą kitu epoksydowego. Na początku trzymało się to na trytytkach, ale za bardzo się to majtało na boki, więc wybrałem takie mniej estetyczne rozwiązanie, ale przynajmniej jest sztywne, no i działa. Z czego wykonacie podstawę, tą część i uchwyty, to nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby to było sztywne. Do końców strzykawek za pomocą poksyliny przykleiłem części z kostek elektrycznych, w których wywierciłem tutaj otwór
dzięki czemu łatwo tutaj dopasować popychacz. Łatwo go zamocować, a za tym przykręcam część, którą sobie wykonałem, która blokuje ruch tego popychacza na boki. Podstawę wykonałem z płyty wirowej, tak samo jak tą część, ale to nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby to było sztywne i jakoś się trzymało. Ta część, jak i koło zamachowe jest zamocowane za pomocą aluminiowych rurek o średnicy 8 mm. Możecie je kupić w sklepie budowlanym. Koszt metra takiej rurki to jakieś 5 zł, 5-6 zł. W tych rurkach najpierw wywierćcie im otwory na wylot, żeby mieć dość gładką powierzchnię w tym miejscu, a następnie naciąłem je w taki sposób, dzięki czemu mogę łatwo wyciągać i wkładać koło zamachowe na swoje miejsce. Tak jak widać. Te tulejki wykonałem z rurek o większej średnicy, tak żeby dobrze tutaj wchodziły i blokowały się. Koło zamachowe, jak widać, jest zrobione z 2 płyt CD sklejonych ze sobą. Warto by było przed ich sklejeniem najpierw usunąć tą błyszczącą część, ponieważ ona może odejść z tej płyty i całość się rozklei. Pomiędzy płytami wkleiłem kawałek aluminium z puszki, a następnie wykonałem w nim otwór, przez który przejdą te metalowe części z kostek elektrycznych. Dzięki temu drut, który tutaj przechodzi, trzyma się dość dobrze. Jeżeli ktoś z Was próbował przyklejać koło do drutu bezpośrednio, to wie, że to jest dość trudne i to łatwo się może odkleić. Dlatego zastosowałem tutaj takie rozwiązanie. Dodatkowo ten drut nie jest cały, tylko jest nacięty i ma tutaj wyszlifowane na końcach takie coś, jak tutaj. Kiedy umieścimy tutaj tak nacięty drut, przykręcając śrubkę, zaciska się ona na tej płaskiej części i blokuje ruch obrotowy, dzięki czemu płyta razem z tymi konektorami dobrze trzyma się drutu. Tak samo jest z drugiej strony, bo po prostu to jest cała część nieprzecięta. W tym silniku tłoki mają skok około 15 mm, więc jak się pewnie domyślacie, to wygięcie korby ma jakieś 7,5 mm. Korby powinny być przestawione o kąt 90 stopni, tak jak tutaj to widać. Jak widzicie, w moim silniku tłoki nie dochodzą do końca, tylko zostawiłem tutaj jakieś 1,5 cm wolnej przestrzeni. Możecie zmniejszać lub zwiększać tą odległość, ponieważ wpływa to na kompresję. Jeżeli zrobicie to bardzo dokładnie i opory będą bardzo małe, zastosujecie łożyska, to ta przestrzeń może być mniejsza, na przykład centymetr, i silnik powinien być bardziej wydajny. Ale nie jestem tego pewien. Jeżeli będziecie robić, to możecie sprawdzić. Mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkim. Jeżeli macie jakieś pytania lub o czymś zapomniałem, to piszcie w komentarzach, na pewno Wam odpowiem. Zostawcie lajka, jeżeli film Wam się podobał. Subskrybujcie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!